Kochani, w tym odcinku Kubrick One, solidność, wodoszczelność, pyłoszczelność, a jeśli te cechy, to Młotek i Piotr. Zapraszamy. Piotr, pokaż wszystkim naszym widzom, o co chodzi w tym łanie, dlaczego jest tak popularny na rynku, dlaczego każdy idzie na budowę i z nim wraca. Opowiedz o targach Mitex. Tak, to ja opowiem o targach Mitex. To są targi, które się odbywają co roku w Moskwie. I opowiem o sytuacji, kiedy najwięcej mieliśmy zwiedzających. A kiedy to było? Wtedy, kiedy się coś nagle działo bardzo głośnego u nas, czyli testowaliśmy wytrzymałość tych skrzynek. Pierwszą rzecz, którą chciałbym pokazać, to są te przeźrocza. Te przeźrocza wykonane są z materiału, który się nazywa poliwęgla. Wyglądają na, powiedziałbym, takie szkło, które bardzo szybko może się uszkodzić. Ale trzeba by na pewno. Popatrzcie, to jest młotek. Całkiem spory. Zobaczcie, co ja teraz zrobię. Zostały małe ślady, ale przeźrocze jest całe. Czyli pierwsza na rynku skrzynka z przeźroczami w pokrywie, na którą... Na której możemy również stanąć. Pokażmy, szybciutko pokażmy. Piotr, ile tam jest napisane, ile można? Tu jest napisane 120. Tak, czyli ty jesteś, No ale ja nie ważę 120, więc... ale ja z tobą Zapraszam. ważę. I teraz zobaczmy. Chodzimy po tych przeźroczach, marudzimy, gnieciemy i nic. One są dalej całe, tak? Czyli na każdą skrzynkę Kubrick możemy stawać bez względu na jej pokrywę. Dobra, lecimy dalej. Skoro już uderzaliśmy młotkiem, to klienci się bardzo często pytali, ale słuchajcie, te zapięcia, one jakieś takie plastikowe są, to chyba nie jest specjalnie wytrzymałe. Otóż te zapięcia wykonane są z materiału, który się nazywa poliamid. On jest również bardzo wytrzymały. Skrzynki, możemy powiedzieć, działają w systemie, czy w warunkach kolizyjnych, w związku z czym są narażone na różne kolizyjne sytuacje. Porysowania, zadrapania i tak dalej. I tak dalej. Popatrzcie na jedną z kolizyjnych sytuacji. Widzicie jakieś zadrapanie, jakieś odkształcenie. Na tym polega przewaga zapięć z poliamidu nad zapięciami stalowymi ocynkowanymi, które mogą się odkształcać, a w konsekwencji również rdzewieć. Czyli poczekaj, Piotr, jeżeli ta skrzynka, rzucimy ją na pakę, tak, i ona będzie o coś ocierała, to plastik się podrapie, ale Ale nie zardzewieje. nie zardzewieje. Nie zardzewieje. Natomiast zapięcia metalowe, które są w naszych głowach jako bardzo, bardzo solidne, one są pokryte warstwą antykorozyjną. To może być ocynk albo malowanie proszkowe. Jeżeli zdrapiemy tą warstwę ochronną, to... To zacznie rdzewieć. Czyli po 2 miesiącach możemy przyjść do naszej skrzyneczki i łapa żółta. Tak, i stracić zamek, który się po prostu z czasem może wyłamać. Tak. No to co, Piotr? Zejrzyjmy do środka. Popatrzcie na to ożebrowanie. Zobaczcie, jakie jest gęste, jak głębokie. To jest 6 cm. Czyli można powiedzieć, Piotr, że ta konstrukcja jest pancerna. Konstrukcja jest pancerna, nie dość, że
możemy na niej stawiać na tej skrzynce, to dodatkowo każda z tych skrzynek, każdy z modułów ma udźwig do 50 kg. Dzięki tym zapięciom oraz dzięki tej rączce. Ona ma taki charakterystyczny przeprost i takie męskie kliknięcie, prawda? Tak jest. Stoi sobie, możemy ją brać, ale jak kładziemy, to kładziemy. Czyli krótko mówiąc, 50 kg możemy w tej każdej skrzynce nosić i ta rączka to wytrzymuje. Oczywiście 50 kg to bardzo dużo, ale możemy. Pokazuje nam to, jak to jest solidne. A stawać możemy, Stawać możemy do ciężaru 120 kg. tak, 100 kg, 20. 20 kg. Tak. Jeśli mówimy o systemie zamontowanym na platformie, wówczas ta platforma wytrzymuje nacisk 120 kg. Pamiętajmy jednak, że w przypadku karta ten nacisk to 70 kg. Czyli na karcie możemy przewozić 70 kg, na platformie 120. 120, ale z każdej osobna skrzynce możemy nosić. 50 kg pod warunkiem, że trenujemy spacer farmer. Tak jest. W tej chwili chciałbym porozmawiać o wodoszczelności i pyłoszczelności, bo ta cecha w skrzynkach wydaje się dla naszych klientów niezwykle ważna. Każda ta skrzynka się brudzi, chcemy ją umyć i nie chcemy, żeby woda dostała się do wewnątrz. Co więcej, przechowujemy narzędzia w różnych warunkach. Ja na przykład swoje trzymam w stodole, w której się bardzo pruszy, a dzięki temu, że jest uszczelka, narzędzia zawsze mam czyste i hermetycznie zamknięte. Dzięki czemu? Popatrzcie. Dookoła, wewnątrz pokrywy, w takim tutaj zagłębieniu, mamy uszczelkę, która jest uszczelką litą. To nie jest rureczka, to jest lita, gruba uszczelka na pełnym obwodzie. Czyli jak zamykamy, słyszymy taki głuchy dźwięk, zamykamy zapięciami, Które dociągają tą uszczelkę. dodatkowo Jak słoik. Dodatkowo, jak słoik, jak weki na zimę. I mamy narzędzia w środku zabezpieczone od wnikania pyłu oraz od wnikania wody. Czyli jak jedziemy po budowie na myjkę, wrzucamy 2 złote, lecimy z koksem wysokim ciśnieniem, ta woda nie dostaje się do środka. Mamy czystą skrzynkę, ale w środku mamy sucho. Tak, nie trzeba wyciągać tych narzędzi, żeby wyczyścić skrzynkę, ponieważ ma certyfikat ochrony IP66 i to jest chyba jedyna taka skrzynka na rynku. Jedyna skrzynka na rynku z certyfikatem IP66 to bardzo trudny certyfikat do uzyskania. Nasza topowa konkurencja ma IP65. A co to jest za różnica 65, 66? No, To jest jeden punkt czego? IP65 to jest 12,5 litra na minutę, a IP66 to jest 100 litrów na minutę. To jest niezwykle duża różnica, ponieważ te skrzynki są torturowane na tych pomiarach, nie ma tam żadnych możliwości oszukania, muszą wytrzymać tyle, co wytrzymują. I dlatego jesteśmy niesamowicie zadowoleni z tego certyfikatu i się nim chwalimy, ponieważ nasze polskie skrzynki mają najwyższy na rynku certyfikat na pyłoszczelność i Wodoszczelność. to bardzo ważne. Piotr, mamy omówioną wytrzymałość, można powiedzieć nadwytrzymałość, nadsolidność, mamy omówione, że możemy na nich stawać. Powiedz mi, co jest jeszcze ważne? Dlaczego one są takie, jakie są, płaskie? W ogóle co znaczy Kubrick? Kubrick, to zdaje się skrót od angielskiego quality, czyli jakość, a brick to cegła, czyli jakościowa cegła. No popatrzcie na to, jaki to ma kształt. To rzeczywiście wygląda jak cegłówka. Jeszcze dodatkowo te czerwone elementy Tak. podkreślają te No ale słuchaj, skojarzenia. ale dzisiaj cały świat idzie w taki design, zaokrąglenia, jakiś taki super nowoczesny kształt. Dlaczego myśmy poszli w taką cegłę? To ja myślę, że wygodnie się na niej siedzi. Popatrz. Uznaliśmy, że każdy z naszych klientów ma w ciągu pracy chwilę przerwy. Chce sobie zwyczajnie posiedzieć, odpocząć. I teraz zobaczcie, jeżeli siadamy na Kubrick, czyli jakościowej cegle,
No to nic mnie nie uwiera. Czyli pupa ma wygodę. A jeżeli siadamy na tych wszystkich, wiecie, designach, motylkach, no to No to nie będzie wygodnie, nie będzie wygodnie. nie będzie wygodne. Poza tym, słuchajcie, jeżeli chcę, zobaczcie, butelka wody, ja ją sobie stawiam i tyle. Jest mnóstwo płaskiej, prostej, wygodnej powierzchni, na której ja to sobie mogę wszystko położyć, tak? Na Basicu, słuchajcie, jest jeszcze lepiej. Popatrzcie, na Basicu możemy sobie rozłożyć obrusik, położyć szklaneczkę z herbatą, miseczkę zupy, konserwę i coś, co jemy na śniadanie. Możemy sobie rozłożyć kawałek obrusu, szmatki, żeby to wszystko było czyste, ale mamy bardzo wygodny stolik, na którym siądziemy, na którym coś zjemy i rozłożymy jakieś dokumenty i tak dalej. Tylko pamiętajcie, żeby przed otwarciem skrzynki po prostu to wszystko posprzątać. Tak. To ważna cecha. Jesteśmy zadowoleni, że taki klasyczny kształt skrzynki jest wyjątkowy. Nie poszliśmy w te bariery, poszliśmy w równość, w tą cegłę Kubrick, jakościowa cegła. Kochani, każdego dnia przychodzi taki moment, kiedy można sobie usiąść i odpocząć. A jak odpocząć, to Napić się czegoś. zaprosić na kolejny odcinek. Kochani, każdego dnia przychodzi taki moment, kiedy można usiąść i odpocząć, a jak odpocząć, to To można zaprosić na kolejny odcinek. A co będzie w kolejnym odcinku? w kolejnym odcinku będzie system transportowania linii One, czyli OneCard i I platforma. zapraszamy.